Cześć moi drodzy, zapraszam do pierwszego filmiku z serii pierwsze 20 tur na poziomie legendarnym wszystkimi frakcjami bohaterami. Jak patrzycie, widzicie, zaczynamy od frakcji zwierzoludzi. Będę chciał chyba przejść tak po prostu po kolei, lecąc po prostu w tą stronę, jak sobie zobaczycie. Jest to pierwszy filmik, więc trochę się stresuję. Zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Jeszcze wziąłem sobie jedną z trudniejszych frakcji na początek, która jest no bardzo ograniczona przez ilość armii. Więc zaczniemy od Khazraka Jednookiego. Jeśli chodzi o ustawienie, ustawiamy legendarne i normalne. Nie będziemy ustawiać jeszcze bardzo trudnego na bitwy, bo ten odcinek by miał parę godzin, jeśli chodzi o 21 tur. Więc no, zaczynajmy. Jeśli chodzi o bonusy, no dosyć ciekawe on tutaj ma. Koszt grozy dla wszystkich ulepszeń i liczby oddziałów, to jest na przykład duży plus u niego. Zobaczymy jak to pójdzie. Problem tego bohatera trochę jest taki, że no, walczą z Imperium na początku i z elfami, więc no, tutaj nie ma jakoś taryfy ulgowej dla niego. Tym bardziej, że jeśli chodzi o zwierzę no tutaj musimy jakby za punkty grozy wykupywać ilość lepszych jakichś jednostek do rekrutacji. No a tak możemy rekrutować taką hołotę, no oni działają też na zasadzie zasadzki, więc będziemy musieli na pewno trochę walk toczyć w tych 20 turach. Postaram się też toczyć tych walk troszkę mniej, z tego względu, żeby ten odcinek nie był po prostu dwugodzinny. Dobra, mamy szamana na początku. Najlepiej sobie na początku jest zobaczyć po prostu z kim my walczymy. No, tak jak mówiłem, no, głównym wrogiem jest Reinhardt, już jest z 64 siłą. No my niby jesteśmy mocniejszą siłą, ale taka prawda, że za jedną, dwie tury on będzie miał mega mocną armię. No bo poziom legendarny działa na tej zasadzie, że im wyższy poziom, tym lepsze armie oni posiadają i więcej tych armii od razu posiadają. Więc musimy na początku zniszczyć elfy, co nie będzie na pewno proste. Dobra. Tutaj możemy tego zaatakować. Zobaczmy co tutaj jest. Pełne zwycięstwo, niskie ofiary. No, ofiary i tak będziemy mieć sporo. Tak mi się wydaje. No, w sumie ta taka hołota otrzymała bardziej ciosa. Nie wiem, czy nie lepiej od razu ich tutaj zaatakować. To jest 5, 8, 13. No, w sumie mają więcej jednostek od nas. Więc... nie wiem, czy po prostu nie zrobimy tak. Podejdziemy sobie tutaj. Co tu wziąć na bohaterze pierwszy? Zasięg nam się może przydać. I pójdziemy raczej w plądrowanie. No bo oni się opierają tylko na plądrowaniu, jeśli chodzi o gotówkę. No tutaj czarodziej, no to zdecydowanie w czary. Możemy sobie zrekrutować jakieś jednostki tutaj na początku. No nie za dużo, ale zawsze to coś. Chcę przeczekać, żeby ta armia się trochę regnęła. On chyba nie powinien zrekrutować niczego. Zaraz zobaczymy. Musimy patrzeć też na to, żeby poziom zniszczenia jak najszybciej zbudować, żeby limit armii zwiększyć. No przy pierwszych 20 turach, no to wydaje mi się, że maksymalnie będziemy mogli mieć dwie armie. Nie sądzę, że raczej więcej. Chyba mogę budynek zbudować i właśnie popełniłem pierwszy błąd. Więc na pewno go nie popełniajcie. Jeśli chodzi o hordę, no rozbudujemy bohatera. On ma jakby taki swój magazyn miasta, miasto takie na plecach. Nic nie zrekrutowali, więc no tutaj zyskaliśmy. Zregała nam się troszkę armia. Znając życie, to są elfy i to jest chyba tak jakby pseudo takie od nich miasto. Więc tutaj pewnie będzie szlachetna porażka na 100%. No, wiedziałem. 4, 5 jednostek strzelców, 5 piechoty, 6, 7 piechoty. No dobra, wydaje mi się, że to i tak jest do ogrania. Tylko będziemy mieli trochę ciężką tą bitwę, na pewno troszkę będzie ciężka i długa. Ale może uda mi się jakoś ją przyspieszyć. No na pewno będziemy musieli się opierać na Minotaurach plus na Razagorach, czyli na Rydwanach. No bo ta piechota to jest po prostu taka hołota. To nie są mocne jednostki w żadnym wypadku. To są dobre jednostki, jeśli chodzi o łapanie właśnie w pułapkę, gdzieś tam łuczników, artylerię, to spoko, do tego gdzieś tam się nadają. Te jednostki są dosyć mocne, mają dużo pancerza, więc mam nadzieję, że uda nam się przeszarżować tam trochę. Ja bym wziął jeszcze jakieś dwie jednostki z tej strony. Możemy ich wysunąć daleko. Tylko boję się, że ci strzelcy ich tam trochę złoją, a to jest bardzo możliwe. Dobra. Tych możemy dać trochę jakby do przodu. Zróbmy coś takiego.
I też możemy. Ogólnie tych wszystkich możemy tu w miarę pchać do przodu. Tylko chwila, ci są widoczni. Aha, ci są widoczni, okej. A tych możemy przerzucać, łuczników też. Łuczników to ja bym chyba w ogóle tutaj dał. Nie wiem, czy oni tu coś sięgną, ale... Chyba, że tu? Nie, tu się nie da na ten dom. No dobra. Kup się na magii, żeby coś tam wpadły, jakieś punkty. Choć nic nie wpadło, dobra. Dobra. Ta armia niech tutaj rusza. Już coś tam obijają, więc spoko. Dobra, ci na strzelców. No to ruszamy tą całą armią do przodu. Dobra, to już do nas strzelają i chyba nawet im to wychodzi. O, bardzo dobrze do nas strzelają. Dobra, gdzie nie mają łuczników? To są tancerze, o kurde. Na tancerzy to lepiej tych wysłać. Ewentualnie pikinierów. Bo nie, pikinierów tu. No na takim poziomie trudności musimy oszczędzać te armię. No na pewno jeśli chodzi o walkę z elfami, elfy od razu trzeba wybijać. Ale też strzelające oczywiście. Dobra, tu łuczników dorwaliśmy, ale... Tych jeszcze musimy dorwać, bo inaczej zrobią z nas sieczkę. Musimy działać na zasadzie osaczenia. Nie wiem, co z tą armią się tutaj podziało. No, ruszać się, ruszać się. Nie mamy czasu. Dobra, jedna jednostka już jest zmiażdżona. Nie wiem czemu, ale czasem zdarza się tak, że oni tracą ten target. O kurde, jakoś mnie strasznie oświetliło. Jestem oświetlony na 100%. Dobra. Jak tu sytuacja? Chyba dobrze. Nie wiem, co ci się tak pogubili, ale... Dobra, Razagory ja bym tutaj, znaczy tych mocniejszych wysłał. Musimy na pewno oszczędzać Minotaury, one nie mogą nam paść w walce. Tu by nam się jakaś armia przydała. Nie przebijemy się przez tych tutaj. Dobra, łucznicy niech tutaj ich zasypią. Dobra, ci gwardia już ucieka. Dobra, ja bym ich osaczył bardziej, tak? Ta jednostka jest źle dana. Niech robią koło. Dobra, te łucznicy już tu w miarę padają. Kurde, te minotaury się trochę sypią. Co my tu jeszcze możemy zrobić? Dobra, tych trzeba gonić. A ci lepsi tutaj niech sobie ogarną. Musimy ich osaczyć. O kurde. Tu jest za kiepsko już. Trzeba ich wycofać. Dobra, tutaj czarami możemy się pobawić. To trochę ich tam wybijemy. O, a nasz bohater tutaj. Solo tak się leje. Może te jednostki się tak tutaj rozjeżdżają, że ja nie wiem. Kurde, tu coś strzela do nas. Dobra, no i teraz możemy wjechać tymi jednostkami w nich. Będą od razu mieli rozbicie, więc... No tu co się dzieje w ogóle? Dobra. No i oni już to są pokonani. Ale i tak się mega długo trzymają te od nich jednostki, muszę przyznać. Strażnicy ścieżek. A to są ci mocniejsi łucznicy.
Dobra, ci gonią tych łuczników? Ja nie wiem, czemu te jednostki naprawdę się zatrzymują. O co tutaj w ogóle chodzi? Dobra, tu byśmy podesłali jakąś armię. A, bo to są ci tancerzy, oni są dosyć mocni. Ale dobra, już tutaj powoli padają. Choć nasz bohater też. O, już się poddali. No to jest właśnie dobre na oblężeniach, że jak wybijemy armię, no to nie trzeba jakby zdobywać tych punktów, nie? Zrobimy zaraz małe cięcie, bo nie wiem, co mi z kamerą tutaj się oszalało. No i widzicie, Minotaury tak naprawdę z razogami wybili 300 jednostek, no to no sporo, nie? No bo tutaj mamy ile? 700, 800, no to prawie połowę. Choć łucznicy na 60 wybili, więc jestem pod wrażeniem. No i tutaj musimy wznieść kamień stada, no to będzie taka nasza główna baza. Tu możemy sobie zrobić lepszy garnizon i dodatkowe bonusy, to weźmiemy sobie tempo uzupełnienia strat. No dobrze, wracamy już do gry. Musiałem tak naprawdę ogarnąć tę kamerę, bo błyszczałem jakbym nie wiem co. Dobra, ta armia musi odpocząć. Co my możemy w ogóle dorekrutować tutaj do tych jednostek? Ci są chyba znacznie lepsi, nie? Czy nie? W sumie? Nie ma jakiejś mega różnicy między nimi. Dobra, możemy sobie wziąć tych po prostu. Dobra, jak mamy pierwszy kamień stada, to możemy sobie w końcu jakąś umiejętność wziąć. I tutaj tak, przychody z plądrowania, tempo uzupełniania strat. No, jak tam wygląda u nas tempo uzupełniania strat? W sumie nie najgorzej, to może sobie na razie darujemy. Pójdziemy w plądrowanie. Tutaj pójdziemy w rozkład dusz, bo to zdejmuje pancerz. Więc to jest dobre, żeby gdzieś zdebuffować naszych wrogów. No i co? No puśćmy drugą turę. Ten odcinek ogólnie będzie chyba dosyć spory, to ta walka dużo nam czasu zabrała. Nie mówię, że to będzie idealna gra, ale postaram się tak zrobić, żeby było w miarę idealnie. To jest ciężka frakcja, więc to też jest problem. No moim zdaniem problemem jest też to, że oni zaczynają w takim słabym miejscu i no walczą z tym chociaż Karlem. Bo jeśli chodzi o te zwykłe armie tutaj Imperium, no to one nie są chyba jakieś wybitnie mocne. Obstawiam, że Karl i tak już do nas się zbliża. Znaczy armie są takie sobie na razie. Lepiej jest chodzić po prostu na tej zasadce. Ja obstawiam, że Karl i tak tutaj idzie do nas. Ja bym wziął te pieski, 2 oddziały. Z tego względu, że one się przydają na łuczników. A Imperium ogólnie połowę armii zawsze robi łuczników. Warto też zwracać uwagę na te flagi nad miastem. Z tego względu, że wiemy, że tam siedzi armia. Dobra, u Karla siedzi armia jedna w zamku. Tutaj widzę, że to nie wyszło. Myślałem, że trochę dalej ma zasięgu ta postać. No ale tą postacią trzeba ostrożnie. Dobra. Tutaj bierzemy sobie właśnie do bonusu podczas walki z krasnoludami, właśnie mrocznymi ludźmi, no bo to są nasi główni wrogowie. Z orkami to my raczej walczyć nie będziemy. Warto jest też sobie zobaczyć, z kim możemy jakiś tam sojusz podpisać na początku, ale na razie widzę, jest lipa z tym. Warto potem odblokować tych pierwszych lordów, ale to jeszcze do tego chwila musimy poczekać. Dobra, Karl się nie pokazał, ale znając życie, jak podbijemy to miasto, to pokaże się Karl. Choć nie wiem, czy my to miasto podbijemy. O, ale jest szansa chyba. Bo chyba ta armia jedna wyszła stąd. Okej. To jest dobrym plusem, że jeśli ten bohater faktycznie nam wyjdzie, możemy go zaatakować i nie musimy oblegać miasta. Chyba, że daleko od miasta ucieknie, jak właśnie w tym przypadku. No dobra, no to w tym przypadku bierzemy miasto. Tylko, że miasto musimy oblegać, ewentualnie będziemy mieć średnią... Nie wiem, jak to będą mega straty. Mega straty, dobra.
Teraz nie wiem, czy nas tutaj Karl nie chwyci, choć może nie powinien. Dobra, zbudować nic nie możemy. A dlaczego? Aha, jedną turę jeszcze musimy poczekać. Tempo uzupełnienia strat wygląda trochę logicznie teraz. Patrząc po tym, jak dużo armii tracimy. Dobra. O nie, a tutaj Karl jest. O kurde. No to wydaje mi się, że tutaj mamy lipę, nie? W takim razie. No, będziemy mieć straszną lipę. No dobra, no zobaczmy, co tutaj się źle dzieje. Najwyżej zrobimy na zasadzie, że... Czy my jesteśmy to w stanie wygrać? Dopadnie nas, chodź. Chodź, o, mogliśmy zrobić taki... jakby parę odwrotów. Spoko. No mielibyśmy lipę, nie? O nie. Ale dobra. To wydaje mi się, że jest do wygrania. To wygramy. Chyba. Dobra, no stoczmy tą walkę. No tej walki już nie unikniemy. Więc jeśli chodzi o tą walkę, no tu będzie ciężko. Nie no, za bardzo dostaliśmy statek w tym mieście. Tylko, że ich armia przyjdzie nam na plecy. Więc wystarczy tak naprawdę na nich poczekać. Przerzucamy wszystko na tą stronę. I oni przyjdą za 2 minuty, no to tak naprawdę mamy czas rozstawić dobrze tą armię. No, armia, no. Bardziej to, co pozostało z tej armii. A, że jest jeden ten Razagor tutaj. Że nie będziemy mogli ich osaczyć tak bardziej jakoś. Nie wiem, jak bardzo szeroko nie wyjdą. A to są dobre właśnie techniki, żeby grać na takiej zasadzie. Z tego względu, że nie zawsze prosta walka jest fajna. Minus 30 do pancerza. No to jest bardzo fajny efekt. Nie wiem, czemu Minotaurów tu bliżej nie dał. Nie wiem, jak oni szeroko wyjdą. Jedynym problem może być tak naprawdę ten bohater. Ale wydaje mi się, że uda się go złamać. Dobra, no zobaczymy, co tutaj będzie się działo. Możemy przyspieszyć ten czas. Nie będziemy tracić czasu na filmiku. No trochę ciężko, nie? Że takich 3 wrogów na samym początku otrzymujemy. O. No dobra, możemy ich tutaj po prostu magią powybijać. W sumie mogłem bardziej tych szermierzy atakować. Trochę mało jednostek mamy, żeby ich flankować bardziej. Ale jak widzicie, oni się już tutaj zaczynają sypać. Jeszcze ten bohater tutaj gdzieś idzie. My ta armia. Nie no, w sumie walczą tutaj. Ten Razagor nawet się tutaj trzyma. Dobra, ja bym tego bohatera chciał mu dorwać. Kurde, jakby tą armię tutaj jakoś wsadzić.
No, ta armia niby jest taka, wiecie, słaba się taka wydaje. Ale jak ona właśnie przyszpili jednostki, no to odzyskują dużo. Dobra, musimy tego tutaj pana dorwać. A spuścimy na niego minotaury. Zrobią porządek. Znaczy, ja bym tutaj chętnie te minotaury wrzucił. Gdzie się zaraz wysypią tutaj? Dobra, tutaj mieliśmy takich też w miarę mocnych. Ale oni tutaj siedzą. O, będzie nam uciekał. Dobra. Kurde, no, podajcie tutaj już. Możemy trochę przyspieszyć. Okej, ten Teodryk dostał debuffa. A ten tutaj wrócił, widzę. No dobra, ci już są tutaj zmiażdżeni. No i to jest właśnie spoko, nie? Wystarczy czasem tylko troszkę pomyśleć, trochę zaplanować jakiś atak i całkiem inna gra. Niepotrzebnie straciłem dużo tej armii na tym mieście. No ale to jest właśnie Imperium. Imperium zawsze od razu garnizon. To jest w pierwszej kolejności na tym poziomie trudności. No nie, to nie są jakieś wioski wieśniaków, którą możesz sobie najechać byle jaką armią. Jakbyśmy mieli już jakieś dwie jednostki na przykład mocniejsze w tej armii, to też już była inna sprawa. Nie wiem, czy Karl w ogóle na mnie idzie na stolicę, czy to jest ten niebieski. Dobra. No dobra, teraz jest trochę taka ważna decyzja. I szczerze nie wiem, jak ją podjąć i... Z prostego względu, że tutaj mamy na przykład kawalerię, która jest mega mocna i jest jeden moździerz. No moździerzem byśmy się dali radę zająć. Ale ja nie wiem, czy tego bohatera byśmy dali radę tutaj złapać, ubić po prostu. Tą ścieżką chyba nie możemy doskoczyć. Gdybyśmy tam doskoczyli, chociaż do tego garnizonu, byłoby łatwiej. Musimy zrobić jednak tak. Usuniemy jedną jednostkę, tą, która jest może w miarę najsłabsza. To może tą. Najwyżej zrobimy tak, że na Karlu sobie... Co tutaj możemy zrobić? Aha, my się teraz nie możemy ruszyć. No to trochę słabo. Dobra, odparawmy ten rytuał, żeby zyskać te punkty. No a tutaj zbudujmy, no więcej nie możemy jakby zrobić. Nie wiem, czy on się na nas bardziej nie rzuci. Tylko martwi mnie, że tu gdzieś druga armia jego jest. Armia garnizonu chyba nie powinna dać rady się obronić, ale moglibyśmy spróbować. Wszystko zależy od terenu, nie? Choć tego Karla nie będzie armia miała jak go po prostu pokonać. Ale ja bym spróbował to zagrać. Wiem, że tutaj dużo walk będzie. Ale to jest bardzo ważna tak naprawdę technika walki. Bo gdy wybijemy mu dosyć sporo tej armii, zyskujemy tak naprawdę to, że nasz bohater przetrwa. Więc to jest tak naprawdę walka w miarę o wszystko. O, jak mrocznie. Minus jest taki, że my tu wież nie możemy zbudować, więc no nic za bardzo nie zyskujemy. Zobaczmy, co on tutaj pochował. Tu idzie już trochę armii. Moździerze? Pewnie moździerze tu będą schowane. Jest bardzo dużo strzelców. Tylko my... Czy my możemy się chować w krzakach? Chyba nie. No my się nie możemy chować w krzakach, dobra. Choć tu możemy się schować. Ja bym go chciał trochę naprawdę poobijać, żeby on stracił dużo tej armii. No, całej raczej nie sądzę, bo nie ma tutaj takiej chociażby jednej mocnej jednostki jakiejś. Ale jest tu w miarę wąsko, więc jest tu szansa go jakoś dorwać.
Łucznicy? Nie no, łuczników damy sobie gdzie indziej. Tutaj sobie ich schowamy. A tych możemy tu tak przychować. W sumie cała armia jest schowana, więc dobra. Rozpocznijmy tę walkę. A dobra, tu musimy jeszcze poczekać. Dobra, niech on się trochę zbliży, niech sobie podejdzie na spokojnie. Muszkiety w miarę puścił na wprost. Dobra, czyli tutaj się zacznie pierwsza jakby walka. Niech on się tutaj rzuci. Okej. A tu idziemy teraz drugą armią. Dobra, na szermierzy niech lecą. Wydaje mi się, że duże straty damy radę mu zrobić. Dobra, ta jednostka niech tutaj uderzy. O kurde, ci nas tutaj przestrzelają ostro. Tą kawalerię mu trzeba wybić, bo to jest mocna jednostka bardzo. No, potrzebowalibyśmy jakieś 3 jednostki mocniejsze. A my tu mamy jeszcze jedną jednostkę. Nie zauważyłem jej. Ale jak widzicie, no te straty będzie miał chyba dosyć spore. Coś tam sobie radzą. Dobra, może tych szermierzy, bo ta kawaleria za szybko się przemieszcza. A ta armia co tutaj kombinuje? Oho. Dobra, możemy to trochę przyspieszyć, żeby nie, ten odcinek nie był jakiś mega długi. Ważne jest to, żeby jak wiemy, że stracimy na przykład daną wioskę, to warto po prostu użyć tego rytuału, jeśli jeszcze nie użyty. To jest taka naprawdę dobra rzecz. Dobra, nie uciekajcie, walczcie. Jak mężczyźni. Wiem, że teraz miały szansę na wygraną, ale walczyć trzeba. Coś te jednostki zabijają. Choć to jest tak na legendarnym poziomie, to komputer oszukuje z tym raganiem pewnie armii. Dobra, przyspieszmy to, bo to już i tak jak więcej tutaj nie zdziałamy. Tyle co mieli ubić, to ubili. No zobaczmy jakie tutaj straty wyszły. Straty 465. Dużo, niedużo, no moździerz na pewno dostał po tyłku. Ci milicjanci, czyli powiedzmy trochę te szczelcy. Choć ja i tak nie wiem, czy on mnie nie dopadnie tutaj teraz. Więc zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Nagroda groza, fajnie. No dobra, on nas nie dopadł, to jest najważniejsze. No dobra, tutaj pokój. Potrzebowaliśmy, żeby płodni się tutaj dołączyli do walki. Bo jak się nie dołączą, to możemy mieć troszkę problem.
Armia się trochę zrekrutowała, ale wydaje mi się, że to i tak za mało jeszcze, żeby Reinkalda tutaj dojechać. Jedynie co nam pozostaje, to podejść sobie po prostu tutaj. Dobra, tutaj on nas jakby nie dopadnie. Podejść sobie tutaj. Co my możemy tutaj zrobić? Ulepszenie. Warto sobie wziąć te ulepszenie, nowe stada zostanie na drugi poziom wzniesione. Bo wtedy mamy automatycznie mocniejszy garnizon. Więc wydaje mi się, że to jest tak dobry ruch. Wydaje mi się, że teraz i tak płodni tutaj wywołają wojnę. Jak mówię, no Reinhardt jest bardzo ciężki na początku. Tutaj się coś zadziało, bo chyba płodny nie miał uszkodzonej armii. A jak widzicie, no legendarny poziom i gościu robi 3 armie jednocześnie. O, to jest w sumie dobre, ale to też jest dobre. Dobra, weźmiemy sobie to, żeby nasze jednostki były po prostu mocniejsze. Okej. Dobra, oni jeszcze jakby wojny nie mają ze sobą. I teraz tak, albo uderzymy tutaj w nich, albo na Imperatora zapolujemy. Ja bym zapolował w ogóle na Imperatora. Może nam wpadnie tutaj w zasadzkę. Na początku najciężej się jest po prostu obronić, nie? Jeśli zrekrutujemy potem już jakieś te lepsze, chociaż 2-3 jednostki, to już jest całkiem inna gra. Specjalnie wybrałem tą frakcję, bo po pierwsze jest po kolei, a po drugie ona jest trudna. No, pokazywanie 20 tur na samym początku frakcji, która jest bardzo łatwa, typu orkowie, wydaje mi się, że to jest bez sensu. Bo widzę, że on tutaj nam nie chce wyjść. Nie wiem czemu. Dobra, tak ładaj mrok. Nie wiem, czy on nie czeka czasem na posiłki. Tak może też być. I teraz tak, musimy zdecydować, czy albo polujemy dalej na niego, tylko że jest szansa taka, że tutaj podejdą jakieś posiłki za chwilę i będziemy mieli większy problem. Nie wiem, czemu on tak siedzi w tym mieście i siedzi. No dobra, możemy podejść bezpiecznie tutaj. No i zobaczymy, co tutaj się po prostu zrobi. Prędkość do armii, amunicja, weźmy może dyscyplinę. To jest też taka frakcja, która chodzi i niszczy, więc tak naprawdę nie musimy się przywiązywać do tych miejsc, tylko możemy sobie tak naprawdę iść zaraz na Norską, byle gdzie i po prostu olać Imperium. Jedynie co to chyba mamy w kampanii, żeby chyba przejść na długiej. Nie wiem, czy tutaj nie jest Imperium do zniszczenia. Co tutaj mamy? Całe Imperium i Dom Wieków, ok. A to chyba już każda jakby frakcja tego. Dobra, ci dalej wojny nie mają. Albo możemy podążyć za nimi. Kurde, no korci mnie tego Karla dorwać trochę. A jak Karl w ogóle z armią stoi? No jest 6. siłą, no to on ma co najmniej 3? Może nawet 4 armie już. To wydaje mi się, że dobrą opcją byłoby po prostu pójście, znaczy w stronę Kislewu to jest zły pomysł, ale może za tymi płodnymi się wybrać? No dobra, zobaczmy. To są jeszcze orkowie, nie? A więc może orkowie też jakieś tutaj armie będą im dopadać. Jeśli zacznie się już wojna typu płodni na... O, wyszedł. To jest duża szansa, że teraz gdzieś jest ten... jego armia posiłkowa. Nie wiem, czy tu się orkowie nie rozpadli na nim. Tak, no. I to jest tak naprawdę teraz nasza szansa, żeby go jeszcze bardziej dorwać. Bo już trochę jednostki są ubite. Straty są wysokie, więc... A nie, no nie są wysokie, dobra. Jeśli chodzi o stracenie takich słabych jednostek, to... Nie wiem, co się bardziej opłaca, ale chyba ten strzał. No. No dobra, i zaraz będziemy mogli podbić znowu te drzewo. Szansa na uniknięcie zasadzki.
No wydaje mi się, że to chyba nam nie jest potrzebne. Jako tako oni rzadko zasadzkę robią, może bardziej straty. Mamy chyba jeszcze słabe budynki tutaj. Tu dopiero byśmy mogli Razagory odblokować. Ale tutaj nie ma co zwlekać. Lepiej kupić chociażby tą najsłabszą armię. Żeby ona po prostu była. Dobra. Mistrz ostrza, szkolenie. W sumie szkolenie może się przydać. A jeszcze możemy coś wybrać. No i dobra, dajmy mu tego mistrza ostrza. No mamy 11 turę. Wygląda to dosyć ciekawie. A wszystko zależy. Jeśli wydaje mi się, że płodni... Jeśli płodni by podbili tą frakcję, to wydaje mi się, że automatycznie jest wojna z tym imperium. Choć nie wiem, czemu oni jakby zmierzają w stronę orków. Trochę dla mnie to jest niezrozumiałe. No dobrze, że się pojawiło zadanie. Przyda nam się je zrobić. Ale na razie jesteśmy za bardzo poobijani. Nie no, nie mają oni wojny z płodnymi. O, ale... A dobra, to nie jest ten. Ten tutaj jeszcze nie ma wojny, okej. A ten już tutaj zdążył miasto wybudować. Warto chyba będzie poczekać jeszcze jedną turę. O, wydaje mi się, że ten początek nie wyszedł tak idealnie, jakbym to chciał. Ale poziom trudności robi swoje, nie? No tutaj jako frakcja takiej hordy, no nie mamy jakichś wielkich możliwości. Ohoho. Dobrze, że zaczekaliśmy. Choć teraz nie wiadomo, bo pytanie, żebyśmy więcej armii nie regnęli, tylko moglibyśmy coś stracić na tym. No dobra, ta armia pokazuje, że nie jest jakaś wybitnie mocna. Więc wydaje mi się, że warto ją upolować, tym bardziej, że ona idzie na szybkim marszu. A zawsze jakaś kasa się przyda, nie? Bo boję się, że tu zaraz przyjdzie jeszcze jedna armia. Plus jest taki, że wchodzą nam tak naprawdę bonusy, levelujemy sobie postacie, otrzymujemy coraz lepsze skille na tych bohaterach. Więc nasza armia będzie jakby stawała się coraz mocniejsza. Jedynie co, to ja bym sobie wymienił te dwie jednostki. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale wydaje mi się, że dobry. Na te Razagory, bo one są mocniejsze i tak, zdecydowanie. A na Imperium bardziej się przydają. Wiele osób z was twierdzi, że kurde, no 20 turów, chłopak prawie nic nie osiągnął. Wydaje mi się, że i tak dużo osiągnęliśmy. Bo ważne jest też, żeby przetrwać, żeby oni się po prostu tutaj ze sobą powybijali. No to jest bardzo trudne jakby zwierzoludź. Na kolejnym chyba będzie znacznie łatwiej. A poza tym tutaj na przykład już wampiry też wjechały. Więc nie wiem tylko czemu wampiry toczą wojnę z orkami, no ale dobra. No dobra, możemy teraz chyba spokojnie to podbić, bo nie widzę tutaj armii w pobliżu. Jeśli chodzi o straty, nie są one duże. Zawsze możemy w jednym miejscu sobie nabijać ten rytuał. A przez to, że wykupiliśmy już drugi poziom tego, mamy lepszy po prostu garnizon i lepszą jednostkę możemy też zrekrutować. Zobaczmy, czy czegoś się nie opłaca przerekrutować. O, widzicie? Tutaj możemy teraz wyrekrutować na przykład dwie dobre jednostki, więc warto na przykład zastąpić. Może temi, bo ten i ten, bo jest taki chyba najbardziej uszkodzony. Zwierzę ludzie potem mają coś takiego, że jeśli już zrobią jakąś lepszą armię, oni bardzo szybko rozbijają wszystko. Więc tutaj nie trzeba się martwić, że początek był jakiś trudniejszy, że jakoś tam wydaje się jakby nie poszło, a jednak zawsze poszło. Bardzo mnie ciekawi tak naprawdę właśnie ta seria tych wszystkich 20 tur tymi frakcjami, bo dzięki temu będę mógł wyłonić przykładowo zwycięzcę na przykład do podsumowania tych wszystkich frakcji, która jest na przykład mocna, która jest słabsza, która ma lepszy start, gorszy start. Gwardy piechotę walczącą, nagroda. Tu też mamy nagrodę. Same nagrody. Armia jest już w miarę ładnie poregana. Już też, jak widzicie, mamy tylko trzy jednostki tej jakby najsłabszej piechoty.
Co my tutaj możemy zrobić? Warto zwrócić uwagę też na to, wygraj posiadając w armii przynajmniej 4 bohaterów. Posiadaj 3 bohaterów na 15 poziomie. Zabij lub rań przywódców frakcji. To by było warto wykonać. Weźmy sobie może tę prędkość do jednostek, skoro i tak... Choć tu możemy coś odblokować. O. Do czarów to nam się może przydać. Teraz tak, lepiej na zasadce, na spokojnie. Choć widzę, że tutaj zniszczyli, ale Renkald jeszcze tutaj może gdzieś się bujać. Tu już widzę, Norska atakuje. Więc może wybierzemy się... Może pójdziemy w stronę tego Imperatora. Jeszcze nie toczą wojny. Ten ma bardzo fajną Festus od razu armię. Co my tutaj mamy? Nie no, mamy taki już mocniejszy garnizon. 3T, no. Zaraz będziemy musieli zobaczyć, co możemy za tą grozę ogarnąć. Problem trochę taki jest, że na tym początkowym jakby poziomie, znaczy na legendarnym poziomie trudności, no te walki musimy na nich toczyć. No tutaj się w większości nie da automatu. No chyba, że ustawimy sobie poziom bitwy chyba na łatwy, no to mamy duży bonus. Przychody z plądrowania 80%, no to wydaje się takie dosyć dobre. Choć bieganie też jest dobre. Weźmy sobie bieganie. Warto się najpierw przyjrzeć. O, no właśnie. To jest właśnie Imperium, że jest tutaj naprawdę dużo. Teodryk walczy z kimś? Nie walczy. A to już nowy jest Imperator, więc on na wyższym poziomie od razu się odradza. Nie wiem, jak oni tutaj daleko mogą się poruszać. Ale ja bym starał się tutaj podejść, żeby w razie co ich posiłki były trochę dalej. Kasę mamy słabo na razie. Co my tutaj możemy? Możemy Lorda sobie odblokować. Pytanie, co lepsze, czy Lorda, czy ten trzeci poziom stada? Moim zdaniem trzeci poziom stada warto zbierać. Dobra, poczekajmy, zobaczmy, co tutaj się wydarzy. Mam nadzieję, że nasza armia się nie rozsypie. Bo oni tu mogą dorekrutować coś. To jest to, że on na marszu nawet rekrutuje czasem armię, wydaje mi się. Komputer, to nie wiem, o co z tym chodzi. To tak wolno. Sporcie mnie uderzyć w nich tutaj. Mnóstwo kuczników. No dobra, no spróbujmy. O kurde. Lepiej byłoby w zasadzkę ich chwycić. Nie wiem, czy jak do lasu nie wejdziemy. O właśnie. Będziemy mieć większy procent zasadzki. Tu już armie są zregane, więc ten garnizon się będzie mógł obronić. Dobra. Dobra, temu damy pancerza. Kim walczy w ogóle Imperator? Warto sobie zerkać takie rzeczy. W sumie z nikim. Ważne jest też to, jeśli gramy tym bohaterem. Jak się już na przykład Sylwania dołączy do wojny, to też jest już inaczej trochę. Bo Sylwania przełoży trochę arm Imperatora po prostu w dół. No właśnie, tak sądziłem, że tutaj jeszcze jest armia. Szkoda, że Festus z tych niebieskich nie dobił, bo jeśli byśmy walczyli z jedną frakcją, no zdecydowanie jeśli chodzi o zwierzę ludzi mamy większe szanse. Dobra, moim zdaniem będzie trzeba po prostu wyłapać im tę armię. Bardzo dużo tych armii jest. O, to jest jeszcze jedna armia. A nie, dobra, to jest ta poboczna taka armia. Dobra, wróćmy się trochę dalej. A może tutaj nawet. By Imperator nas tutaj nie dojechał. Teraz możemy kupić tempo uzupełnienia strat
i wydaje mi się, że to jest dobra opcja, z tego względu, że otrzymujemy Cintigorę z wielką bronią, a poza tym będziemy mieć raganie armii, więc warto to naprawdę wybrać. Z tego względu, że potrzebujemy jak sobie najwięcej ponabijać tych wszystkich punktów, żeby zrobić lepszy rytuał. Tutaj bierzemy czary. Tutaj weźmiemy mu pancerz. O, w sumie już ma pancerz do szarży może. To jest Minotaur, to on musi szarżować. Dajcie też znać w komentarzach, jak wam się w ogóle to podoba. Tak jak mówię, jeśli chodzi o zwierzę ludzi, no to jest całkiem inna gra niż każdą inną frakcją. No bo Horda to jest całkiem inne zachowanie gry. Tym bardziej, że ta Horda no nie miała mocnej armii na początku, a Imperium nie należy do najsłabszych. Nie wiem, gdzie ten Karl tutaj uciekł, ale widzę, że tu jakaś armia się chyba posypała. No ci bardzo ładnie tutaj idą. Ale wydaje mi się, że... Podejdźmy jeszcze tutaj. Nie, no nie będę tego toczył, bo to po prostu potrwa za długo. Po prostu zrobimy zasadzkę. Mam nadzieję, że się skuszą w końcu. No szczerze, ja myślałem, żeby robić materiał jakby z całych frakcji na jednym, ale patrząc po czasie, jaki na ten materiał zszedł, to ciężko by było. Okej. Widzę, że się tutaj powybijali. No i teraz mamy tak naprawdę taką szansę, że idziemy, dajemy sobie miasto. Ciach. Możemy sobie wziąć na przykład to, żeby uzupełnić jakby trochę straty. Robimy sobie dalej zasadzkę. Podróżujemy sobie tutaj. I wydaje mi się, że ten bohater i tak wpadnie w zasadzkę. Więc moi drodzy, no mamy 20 turę, no możemy nawet ją puścić, żeby w razie co było uznana jako tura. Ale widzicie, no początek był słaby. Tutaj możemy odprawić znowu jakby już rytuał, bo mamy 10 punktów. Początek nie jest jakiś naprawdę łatwy, ale jest do zrobienia. Tylko tak jak mówię, no trzeba na początku stoczyć te bitwy. Więc moi drodzy, dajcie mi znać w komentarzach, co o tym sądzicie, co byście na przykład zrobili innego, bo to też się może przydać osobom, które będą to oglądały, a będą chciały na przykład zacząć. No bo jeśli zobaczą, jak się działa to na zasadzie legendarnego poziomu, no będzie łatwiej też zagrać na niższych poziomach trudności zdecydowanie, tym bardziej jeśli chodzi o bitwy. Dzięki moi drodzy za oglądanie i zapraszam do następnego odcinka z tej serii. Cześć!